Jeffrey Epstein, to teraz dygresja. Jeffrey Epstein, pojawił się artykuł, że jego dziadek Julius pochodził z Białegostoku. Podejrzewam, ja zajrzałem na taki płatny serwis ancestry.com, gdyż większość genealogów i osób, będę opowiadał głównie o księgach stanu cywilnego żydowskich. Natomiast to nie są jedyne dokumenty, w których można szukać informacji. Nie będę o tych wszystkich innych dokumentach mówił, skupię się tylko na rejestracji w księgach stanu cywilnego, czyli w księgach urodzeń, ślubów, zgonów, no i w społecznościach żydowskich były jeszcze księgi rozwodów, gdyż rozwody też były religijnie łatwe do przeprowadzenia i dozwolone. I teraz tak, skupię się głównie na naszym terenie, czyli na terenie zaboru rosyjskiego, aczkolwiek zdarzało mi się poszukiwać informacji na terenie zaboru austriackiego, czyli w Galicji, a już bardzo sporadycznie na terenie zaboru pruskiego. Jeśli chodzi o chrześcijan, a w zasadzie o Kościół katolicki w tym momencie, na tym się skupię, to obowiązek rejestracji akt stanu cywilnego wprowadził Sobór Trydencki, to był rok 1545. Początkowo to były księgi urodzeń i ślubów, a dopiero po jakimś czasie wprowadzono obowiązek rejestracji zgonów również. To minęło trochę lat, zanim te księgi zaczęły być prowadzone i na terenie naszego województwa, chyba najstarsze, do jakich mi się udało zaglądać, to były z Ostrożon, chyba koniec XVI wieku i z Trzciannego, z tego co wiem, to też jest końcówka XVI wieku. Ale z reguły, jeżeli się spotkamy z jakimiś naprawdę bardzo starymi księgami, no to jak już uda nam się znaleźć księgi z XVIII wieku, to jest dobrze, a XVII wiek to już jest bardzo dobrze. Z tym, że trzeba od razu powiedzieć, że w tych księgach starych ta rejestracja nie była pełna, to znaczy nie wszyscy rodzice rejestrowali urodzenia dzieci, nie wszystkie rodziny rejestrowały zgony i nie wszystkie śluby były rejestrowane, to po pierwsze, nie było to rygorystycznie stosowane. Po drugie, ta rejestracja, nawet jeśli była, to te dane podawane były bardzo ubogie. Na przykład w XVI wieku czy w XVII bardzo często się spotykamy z taką sytuacją, że mamy tylko miejscowość, imię jednego rodzica, imię drugiego rodzica, imię dziecka, imiona chrzestnych bez nazwisk zupełnie czasami dla rodzin chłopskich. Także prowadzenie takiej genealogii bardzo wstecz już, biorąc właśnie pod uwagę to, że nie wszyscy byli rejestrowani i że te dane były skąpe, jest dosyć skomplikowane i trudne. To jeżeli chodzi o Kościół katolicki. Natomiast jeżeli chodzi o wyznanie mojżeszowe, czyli społeczność żydowską, to obowiązek rejestracji został narzucony z góry. To znaczy Żydzi nigdy sami dla siebie, przynajmniej ja mówię o tych naszych terenach, bo nie orientuję się w kwestiach ogólnoświatowych, ale na naszych terenach nigdy sami z siebie takiej rejestracji nie prowadzili. W zaborze austriackim, w zaborze pruskim było to najwcześniej. W zaborze pruskim został wprowadzony obowiązek prowadzenia ksiąg przez duchownych w roku 1794, ale jak mówię, z zaborem pruskim mam bardzo małe doświadczenie, więc o tym praktycznie dzisiaj nie będę mówił. Zdarzało mi się prowadzić poszukiwania w Galicji. Tutaj w 1782 roku wprowadzono obowiązek rejestracji wszystkich, nie tylko katolików w kościołach katolickich, natomiast od 1789 roku w synagogach. Często przed 1789 rokiem w tych synagogach prowadzono jakieś tam prywatne księgi rejestracyjne. Mi się zdarzało chyba w Przemyślu analizować te stare księgi XVIII-wieczne, to te dane też są bardzo skąpe. Jest imię dziecka, imię jednego rodzica z nazwiskiem, imię drugiego i data urodzenia i to wszystko. Nie widziałem ksiąg zgonów i nie widziałem ksiąg ślubów takich wczesnych. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja jest, jeśli chodzi o zabór rosyjski, bo tutaj mamy do czynienia z dwoma organizmami państwowymi, gdyż część terenów, które zostały zabrane, zostały wcielone bezpośrednio do Rosji, a część, tu na początku w ogóle trzeba wspomnieć, że był zabór pruski, dopiero po 1807 roku, po pokoju w Tylży, te tereny, gdzie jest Białystok, zostały jakby włączone do Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast w tej centralnej części Polski dzięki wojnom napoleońskim powstało najpierw Księstwo Warszawskie, a później po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku w zasadzie większość tego terenu, który stanowiło Księstwo Warszawskie, stało się Królestwem Polskim, czyli odrębnym, autonomicznym państwem należącym do Cesarstwa Rosyjskiego, ale z własnym rządem, z własnym systemem prawnym i też z inaczej prowadzonymi w ogóle księgami metrykalnymi.
Gdzie przebiegała ta granica tutaj pomiędzy Królestwem Polskim, czy wcześniej Księstwem Warszawskim, a Cesarstwem Rosyjskim? No to można powiedzieć, tą granicą była rzeka Narew, czyli wszystko, co jest na wschód od Narwi, czyli Chorosz, Białystok i te bardziej na północ i na południe położone miejscowości, to już była Rosja. Natomiast Tykocin i wszystko, co na zachód, to było Królestwo Polskie, a wcześniej Księstwo Warszawskie. I tu muszę Państwu powiedzieć, że to nie każdy wie, że w 1808 roku zgodnie z kodeksem Napoleona na terenie Księstwa Warszawskiego wprowadzono obowiązek rejestracji akt stanu cywilnego dla wszystkich wyznań. Wszystkie wyznania rejestrowały urodzenia, śluby i zgony w księgach katolickich, włącznie z Żydami. Na terenie Księstwa Warszawskiego i na terenie Królestwa Polskiego, już nie w Rosji. I to były, tak z punktu widzenia genealoga, chyba najbardziej bogate w informacje akta. One były prowadzone od 1808 roku do 1825 i to mówię, na terenie Księstwa Warszawskiego i na terenie Królestwa Polskiego, już nie w Rosji. Dlatego, że wszystkie osoby, które występowały w akcie, często też były opisywane pod kątem powiązania pomiędzy rodziną, która zgłasza na przykład urodzenie dziecka. Na przykład mamy ojca, który zgłosił urodzenie dziecka, obok niego 2 świadków i wiemy, że ten jeden świadek to był wujek, a ten drugi to był na przykład sąsiad, tak? albo dziadek. Czegoś takiego w późniejszych metrykach już nie obserwujemy, takiej dokładności. Mamy też numer domu często. No i w tych księgach stanu cywilnego katolickich od 1808 roku do 1825 roku też spotykamy rodziny żydowskie. Zupełnie inaczej rzecz się ma w ziemiach włączonych bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, gdyż tam ludnością żydowską, ich rejestracją praktycznie rząd carski się nie interesuje aż do lat 30. i 40., kiedy wchodzą pierwsze jakby ukazy carskie dotyczące rejestracji ludności żydowskiej. I na przykład w Białymstoku pierwsze księgi stanu cywilnego dla ludności żydowskiej pochodzą z lat 30. XIX wieku dopiero, a nie tak jak w Królestwie Polskim od 1808 roku w tych wspólnych księgach z innymi wyznaniami, a od 1826 już w oddzielnych księgach żydowskich. No i teraz na początku powiedzieliśmy o tym, że tych dziewczynek nie można czasami znaleźć w metrykach. O tym będzie na samym końcu, ja powiem dosyć dokładnie, ale najpierw chciałbym się skupić na wyjaśnieniu przyczyn. I tutaj skorzystałem z kilku opracowań historycznych, między innymi profesor Artur Markowski napisał taką świetną książkę o społeczności żydowskiej w Suwałkach, gdzie też przebadał rejestrację w dokumentach ludności żydowskiej i wymienił wiele przyczyn, bo to nie była jedna przyczyna, która się skłaniała na to, że te metryki żydowskie po prostu nie były często rejestrowane. Pierwsza, najważniejsza przyczyna to jest to, że dotychczas całą organizacją tego życia żydowskiego, społeczności żydowskiej, to nadzorował Kahał. Tak jak tu mieliśmy ten wielki Kahał tychociński, który później zaczął się dzielić na mniejsze kahały, później wydzielił się z niego na przykład Kahał białostocki i on odpowiadał za tą społeczność żydowską w obrębie własnej społeczności, czyli tam pobór podatków, możliwość zakładania cmentarza, mykwy itd., itd. Zbierania składek na przykład na synagogę. Nagle rząd rosyjski wprowadza obowiązek tworzenia dozoru bożniczego, czyli ciała zależnego już od rządu, które ma nadzorować ma przejąć obowiązki od Kahału. I na przykład w Królestwie Polskim, gdzie najwcześniej, bo Suwałki należały do Królestwa Polskiego, nie do Rosji, w Królestwie Polskim przez pewien czas i Kahał, i dozór bożniczy działały zupełnie równolegle. Rząd nie zdecydował się na likwidację Kahałów. Dopiero nastąpiło to na początku lat 30. Z tym się wiązały też wiele jakby takich działań społeczności żydowskiej przeciwko wprowadzeniu tych dozorów, ale w końcu rząd to wprowadził. Wobec tego, że to było jakby ciało obce, czyli ciało obce wymagające rejestracji urodzeń, ślubów i zgonów, więc i nieufnie traktowane przez ludność żydowską. Dodatkowo za wpis do ksiąg stanu cywilnego trzeba było wnieść opłatę administracyjną, a te rodziny żydowskie, nie tylko żydowskie, chrześcijańskie też nie były zbyt bogate, więc często próbowano omijać rejestrację. Kolejne to przyczyny religijne dotyczące małżeństwa i jego roli w tradycyjnej społeczności żydowskiej. O tym jeszcze za chwilkę powiem. Upośledzenie prawne ludności żydowskiej w stosunku do ludności chrześcijańskiej. Żydzi nie mogli się wszędzie osiedlać i nie mieli tych samych praw. Dopiero to, można powiedzieć,
Poza tym jeszcze w Rosji istniało coś takiego jak strefy osiedlania, czyli Żydzi nie mogli się osiedlać w całej Rosji, były wydzielone dla nich strefy w tych guberniach zabranych Rzeczpospolitej. Później z biegiem lat ten obszar był poszerzany, ale nigdy to nie był obszar całej Rosji. Czyli jakby Żydzi przez cały czas swojego współegzystowania z chrześcijanami na terenie zaboru rosyjskiego i Rosji nie mieli nigdy tych samych praw, co ludność chrześcijańska. No i nieporządki w zakresie pracy administracji państwowej. Ja też pokażę przykład, z czym to się wiązało. Konieczność rejestracji małżeństwa w aktach stanu cywilnego po jego zawarciu. Ta ceremonia ślubu żydowskiego wyglądała w ten sposób, że często po tej ceremonii zaślubin rabin, jak i rodzina udawali się na zabawę i bardzo często zapominano po prostu o rejestracji tego ślubu. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem, to była rzecz narzucona, to nie było coś, co my sami stworzyliśmy. No i powszechność rozwodów rytualnych w społeczności żydowskiej. Tak jak powiedziałem, o wiele łatwiejsze było przeprowadzenie rozwodu niż to się działo w społecznościach chrześcijańskich. Tutaj, tak jak wspominałem, to rola małżeństwa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w społecznościach chrześcijańskich chrześcijanie, jak bardzo to w poprzednich wiekach te społeczeństwa nie były upośledzone, to jednak bardzo dużą rolę odgrywały organizacje państwowe i Kościół. Natomiast dla społeczności żydowskiej takim jedyną komórką i podstawową komórką stanowiącą oparcie w kultywowaniu tradycji, religii, zwyczajów była rodzina. Więc te role w rodzinie to nie tylko się ograniczały do tradycyjnego podziału pomiędzy obowiązki męskie, żeńskie, wychowanie dzieci, ale również naukę, religię. To wszystko musiała zapewnić rodzina. To, co w społecznościach chrześcijańskich zapewniało państwo często, czy organizacje społeczne, to w środowiskach żydowskich tego oparcia nie było. Dodatkowa rzecz, małżeństwa endogamiczne, bardzo powszechne w konserwatywnych społecznościach żydowskich. Endogamiczne, czyli często przeprowadzane w obrębie szeroko rozumianej rodziny. No i zdecydowanie większy patriarchalizm i niższa rola kobiety niż w społeczeństwach chrześcijańskich, tak porównując wtedy, czyli na początku XIX wieku. Tutaj chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałem, czyli że na początku w Królestwie Polskim akta stanu cywilnego były prowadzone razem dla ludności chrześcijańskiej i żydowskiej, a również do tego, że wcześniej Żydzi nie prowadzili ksiąg. Tu prowadziłem takie badania, to dosyć niedawna sprawa, dla takiej rodziny Mister z Łowicza. Osoba, która się do mnie zgłosiła, dotarła najdalej do lat 50., kiedy jego przodek Mosiek Minster brał ślub w Łowiczu i było napisane, że pochodzi z Drzewicy. Drzewica to jest miasteczko niedaleko Opoczna, które własny dozór burzniczy uzyskało dopiero w latach 60., natomiast ta osoba urodziła się w połowie lat 30. XIX wieku. No i Drzewica wówczas należała do dozoru burzniczego w Opocznie. Ja tą rodzinę znalazłem w Opocznie dopiero w latach 40. i przez cały okres lat 30. nie było jej w Drzewicy. Dopiero w roku 1823 natknąłem się na ślub rodziców tego Mośka właśnie w księgach stanu cywilnego Kościoła katolickiego w Drzewicy. I do tego aktu ślubu były dołączone tak zwane aneksy. Chodzi o to, że w kościele, jeżeli jedno z małżonków pochodzi z innej parafii niż ta, w której jest zawierany ślub, ta osoba była zobowiązana dostarczyć swoją metrykę urodzenia z macierzystej parafii. To są tak zwane aneksy, czyli często gdy mamy zachowane aneksy do akt ślubów, bo nie dla każdej parafii się zachowały, a mamy problem z odnalezieniem informacji, o której z osób chcielibyśmy dojść dalej, często sięgamy do tych aneksów, gdyż tam są te dokumenty w postaci metryki urodzenia tej osoby. No i tutaj mieliśmy taką sytuację, że ojcem tego Mośka Mistera był Chaim Mister i on nie pochodził z Drzewicy, tylko jego żona Chaja Minc pochodziła z Drzewicy. Dlatego musiał dostarczyć coś takiego jak metryka urodzenia, no ale tej metryki urodzenia nie mógł dostarczyć, gdyż urodził się przed 1808 rokiem, a jak wiadomo, Żydzi metryk urodzenia nie prowadzili, więc trzeba było przeprowadzić w miejscu, gdzie się urodził, tak zwany akt znania. Musiał pójść do urzędnika stanu cywilnego, a on pochodził z Inowłodzu, przedstawić dwóch świadków, którzy zaświadczyli, że urodził się w takiej a takiej rodzinie, takiego a takiego dnia.
No i tutaj właśnie taki kawałek tego aktu znania dotyczące Chaima Mistera przedstawiłem. O, i tu jest fragment tego aktu znania i jest napisane, iżby w niemożność złożenia metryki dla niezwykłego onych zapisywania w obrządku hebrajskim. Czyli akt znania został sporządzony dlatego, że Chaim Mister nie mógł przedstawić swojej metryki urodzenia, gdyż nie było to w zwyczaju w obrządku hebrajskim, żeby coś takiego zapisywać. Dla terenu Polski w zasadzie większość, zdecydowana większość ksiąg stanu cywilnego jest zindeksowana. Jest taka strona JRI Poland i tam możemy sobie te indeksy przejrzeć. Więc często jak ja dostaję zlecenie od kogoś, to przed zleceniem sprawdzam, czy w ogóle dana rodzina występuje dla danej społeczności żydowskiej. Często ta indeksacja jest niepełna, to znaczy jeżeli mamy urodzenie jakiegoś dziecka, to mamy tylko nazwisko, imię dziecka, nie mamy rodziców, więc trzeba i tak zajrzeć do tej oryginalnej metryki, ale już dzięki tej indeksacji jestem w stanie się zorientować, czy w ogóle takie nazwisko występowało w danej miejscowości. No dobrze, to teraz przejdźmy do tej niepełnej rejestracji. Tu jak dostałem zapytanie o tą rodzinę Herensteinów z Suwałk, no to ta osoba miała wymienione wszystkie dzieci Hirsza i Rywy Herensteinów z Suwałk, które powinny być w metrykach, a w metrykach były tylko 3 czy 4, było ich tylko 3 czy 4. A Suwałki są zindeksowane i można powiedzieć, że te metryki są kompletne, więc gdzie są te dzieci? No to ja sprawdziłem, no tak. Chaja Sora, urodzona w 1857 roku, w tym samym roku zarejestrowana jest. Kolejna była Rocha, czyli Rochla, urodzona w 1861 roku i w 1861 zarejestrowana. I później była niespodzianka, bo długo nie było nic. I nagle jest Sora, zarejestrowana w roku 1882 z informacją, że urodziła się w 1866. Prawdopodobnie metryka urodzenia była do czegoś potrzebna i udano się do dozoru bożniczego, żeby ją zarejestrować. I w tym samym roku 1882 zarejestrowano też Abla, który się urodził 12 lat wcześniej. I to była 4 dzieci tej rodziny, a wiadomo było, że wyemigrowało do Szwecji o wiele więcej. W Suwałkach w archiwum jest taki zbiór Akta Miasta Suwałk. I tam odkryłem takie jednostki, wykaz brakujących metryk do ksiąg ludności miasta Suwałk. I dla każdego roku to są całe stronice z wymienieniem osób, które nie zostały zarejestrowane. To nie tylko Żydzi, ale Żydów jest większość, które nie zostały zarejestrowane w aktach i dla których ten fakt odkryto, bo podejrzewam, że dla wielu nie odkryto tego faktu. No i znalazłem 3 dodatkowych dzieci z rodziny Herensteinów. Mowsze urodzonego w 1854, Szmojło Josiela w 57 i Gute Perle w 60. Oczywiście to też nie były wszystkie dzieci, ale te księgi w aktach miasta Suwałk podejrzewam, że nie są kompletne. Dlatego co się udało sprawdzić, to się udało sprawdzić. W każdym razie to, że czegoś nie ma w księgach stanu cywilnego, to nie znaczy, że nie możemy tego sprawdzić w inny sposób, tylko trzeba próbować. Ale to też pokazuje, jaka była skala nierejestrowania akt urodzeń. Skoro w samych Suwałkach każdego roku były całe stronice zapisane niezarejestrowanymi dziećmi. A tutaj taka ciekawostka dotycząca Galicji. To też były akta zindeksowane i też do mnie człowiek pisze, no rodzina Koll, ale w metrykach oni nie są zapisani jako rodzina Koll, nie? W końcu kto jest ojcem? I tego nie ma w zaborze rosyjskim, ale w Galicji to jest bardzo często spotykane. To znaczy, małżonkowie wzięli ślub rytualny i nie zarejestrowali tego w dozorze. I zaraz pokażę, jak z takiej sytuacji próbowano wybrnąć na terenie zaboru rosyjskiego. Tutaj mam akt urodzenia Chai Koll z roku 1881 i specjalnie powiększyłem na dole te 2 pola dotyczące rodziców. Jako ojciec jest wymieniony Moses Koll, jako matka Zirel Zausmer. Ale przechodzimy dla kolejnego dziecka. Rok 1883. W polu ojciec nikogo nie ma. W polu matka jest Zirel Zausmer w towarzystwie Mosesa Kolla. Czyli to już jest jakby pokazane wyraźnie, że ta rodzina miała ślub rytualny, ale nie zarejestrowała go w urzędzie stanu cywilnego. Mało tego, później ten Moses Koll zmarł,
Zirel Zausmer wyszła drugi raz Zamer Berał Ulfisza i ta sama sytuacja była. Ber Wolfisz był wymieniany jako osoba towarzysząca matce przy narodzinach dziecka. Z trzecim małżeństwem było zupełnie podobnie. I to pierwszy raz, jak się z czymś takim zetknąłem, ale w Galicji to jest bardzo powszechna sprawa, że często widzimy masę nieślubnych dzieci, ale one wcale nie były nieślubne, tylko ślub był rytualny. A to jest właśnie sytuacja z naszych terenów. Królestwo Polskie, Ostrów Mazowiecka. Znalazłem akt ślubu Chaima Mejera Rekanta z Sibą Borkowicz. Ten Chaim Mejer Rekant był mełamedem w Ostrowi Mazowieckiej, czyli takim nauczycielem w Hederze, w tej takiej elementarnej szkółce dla chłopców. Data 30 czerwca 1889. Chaim Mejer Rekant, zapisane po rosyjsku, że to kawaler. A propos rosyjskiego i polskiego na terenie Królestwa Polskiego. Taką cezurą jest... Proszę? Nie tylko. Do roku 1867 księgi i chrześcijańskie i żydowskie były prowadzone w języku polskim. W ramach represji po powstaniu styczniowym wprowadzono język rosyjski. Czyli taką cezurą to jest końcówka lat 60. Tu jest rok 1889, mamy po rosyjsku zapisanego Chaima Mejera Rekanta, kawalera 45-letniego. Tu rodzice, bierze ślub z Simą Borkowicz, 44 lata, też rodzice wymienieni. 3 lata wcześniej w księgach Ostrowi jest ślub ich córki Szejny Rekant z Mejerem Finkelsteinem, a oni są jako kawaler i panna. Mało tego. W roku 1875, czyli 14 lat przed ich ślubem, zarejestrowano akt urodzenia Abrama Mendla Rekanda, ich syna, i napisano, że on jest synem tego Chaima Rekanta i jego prawnej małżonki, Simy, która prawdą mogła być tylko w rozumieniu ślubu rytualnego, bo ślub oficjalnie zarejestrowany w księgach był dopiero 14 lat później. Zupełnie, ja z taką sytuacją jak w Galicji, że zapisywano nieślubne dzieci, w zaborze rosyjskim się nie spotkałem, ale właśnie z czymś takim, że ten ślub zapisywano później, jest taka niespójność w księgach. Niby mamy dzieci ślubne, a ślub rodziców dużo później. No i teraz przechodzimy do tych dziewczynek. Rodzina Sapoczkowskich z Białegostoku. Matthew Boxt, od którego to zlecenie dostałem, który jest potomkiem właśnie rodziny Sapoczkowskich, on występował w takim filmiku puszczanym podczas wydarzenia Nieobecna Rodzina w 2020 roku podczas pandemii, tam w tej szkole Tarbot, które się odbywało. I wtedy opowiadał w ogóle o swojej fascynacji genealogią i tak dalej. Natomiast tutaj chciałbym, bo na jego przykładzie jakby odkryłem to, że w Białymstoku, ale później się okazało, że nie tylko w Białymstoku, jest straszne niedorejestrowanie urodzeń dziewczynek. Cała przygoda Matthew Boxta z genealogią zaczęła się wtedy, kiedy od brata swojego dziadka, Harego Szefarda, dostał karteluszek, gdzie byli wymienieni bracia i siostry tego Harego, czyli tutaj najstarszy Chaim, Mojsze, później był Józef, Jakob, Abe, no i ten Harry to był Aaron. No ale były też siostry, Ester, Elka, Juda i Goldi. No i od tego właśnie, w ogóle rodzina w Stanach Zjednoczonych, ci mężczyźni, którzy tam wyjechali, zmienili nazwisko z Sapoczkowski na Shepard. I informacja o tym, że wcześniej w Białymstoku nosili nazwisko Sapoczkowski i w ogóle to całe odkrywanie genealogii dzięki temu było możliwe. O tym, że to nazwisko brzmiało Sapoczkowski, to Matthew dowiedział się właśnie od tego swojego brata dziadka. No i pierwsze, co zrobiłem, no to kierując się indeksami na JRI Poland, sprawdziłem, jacy z tego rodzeństwa są zarejestrowani. Pierwszy Chaim, jego urodzenie było zarejestrowane w Płocku w 1878 roku. Był synem Icka Sapoczkowskiego i Bejli z Klinkowsztajnów. Dlaczego w Płocku? Dlatego, że Bejla pochodziła z Płocka i prawdopodobnie tam na początku po ślubie Icko z tą Bejlą zamieszkał. W ogóle Sapoczkowscy w Białymstoku, bo były chyba 3 linie, wszyscy pochodzili z Nowego Dworu koło Sokółki. To jest jakby źródło tej rodziny. Także Chaim był pierwszy. Chaim w ogóle był tym z braci, który został w Białymstoku. Później w latach 30. prowadził z żoną Elką małą fabryczkę włókienniczą na terenie wcześniejszej fabryki Nowika, czyli to jest dzisiejsza Galeria Biała. A ojciec w ogóle, Icek, udało się odnaleźć w takich spisach biznesów rosyjskich, był jednym z kierowników w fabryce Nowika jeszcze na początku XX wieku. Później był Mojsiej, tutaj Chaim 1878 rok.
Mojsiej, urodzony w 1886 roku w Białymstoku. Również został w Białymstoku. Wiemy, że jego syn Nison wyjechał do Argentyny i tą rodzinę w Argentynie też się udało odnaleźć. Matthew 2 lata temu ją odwiedził. To było pierwsze spotkanie po 100 latach. Później był Józef i Jakub Sapoczkowscy. Józef został w Polsce, mieszkał po wojnie we Włocławku, prowadził tam jakieś biznesy. Wiemy, że przez jakiś czas zarządzał młynem pod Włocławkiem. No nie wiemy, jakie były dalsze jego losy. Natomiast Jakub to właśnie był dziadek tego Matthew Boxta i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I oni się obaj urodzili w roku 1888. Później był Abram, urodzony w roku 1894, też wyemigrował do Stanów. I kolejny był Aaron, to właśnie ten wspomniany wcześniej Harry Shepard, urodzony w 1897 roku. Ale siostry żadnej nie było w metrykach białostockich. Mimo że wiedzieliśmy, że istnieją, bo na przykład Ester Sapoczkowski, urodzona około 1882 roku, występuje w takim dokumencie Ship Manifest, czyli liście pasażerów statku z roku 1900 roku. Elka Sapoczkowska jako Helen Sapoczkowski wyszła za Hymana Whalera w Nowym Jorku w roku 1911, urodzona w roku 1889 roku. Mamy akt ślubu, mamy rodziców wymienionych, już nie Icek, tylko Izidor i Bella. No tutaj nazwisko Stein, ale to wiadomo, że to pomyłka, bo to Klinkowstein była. Judę z Sapoczkowską, nie wiemy, co się z nią stało. W ogóle jedyny dokument, jaki udało się na jej temat znaleźć, to był paszport Chaima Sapoczkowskiego, który w 1911 roku razem z Mojsiejem wjechali do Stanów, ale później wrócili do Europy. I Judę z Sapoczkowskiej jest wymieniona w paszporcie Chaima jako ta, której nie przepuszczono przez granicę. Nie wiemy kompletnie, co się z nią stało. Nic więcej na jej temat nie znalazłem. No i najciekawsza jest Gołda, bo Gołda, ona skończyła studia w Odessie, została dentystką, wyszła za Abrahama, albo inaczej Adolfa Plussera w Czortkowie, to jest dzisiaj teren Ukrainy, w roku 1927 i ten akt ślubu jest też zindeksowany, istnieje. I tutaj najciekawszą rzeczą jest ten dopisek w polu uwaga, bo tutaj są wypisane dokumenty, jakie państwo młodzi przedstawili, żeby pokazać, gdzie się urodzili. I jest zaświadczenie, metryka urodzenia tego Abrahama Plussera. Tak a propos, potomkini Plussera mieszka dzisiaj w Polsce jeszcze cały czas, też do niej udało się dotrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o Gołdę, to jest informacja, że ona przedstawiła poświadczenie metrykalne urodzin wystawione przez Sąd Okręgowy w Grodnie w roku 1913. Czyli jakby dowód na to, że nie mogła przedstawić swojej metryki urodzenia, bo jej nie było po prostu. No i zacząłem szukać w internecie, co jest z tymi dziewczynkami, nie? Że nie ma ich w ogóle. Przede wszystkim najpierw policzyłem. W roku 1882 w Białymstoku zarejestrowano 285 chłopców, a tylko 151 dziewczynek. I tak rok po roku widać bardzo duże dysproporcje, mniej więcej 2 razy więcej chłopców. A wiemy z różnych opracowań genealogicznych, że chłopców mniej więcej rodzi się średnio od 104, tu napisałem od 105, od 104 do 107 na 100 dziewczynek. Zawsze więcej. Jeżeli zbadamy długi okres, nie wiem jak to biologia robi, ale chłopców zawsze się rodzi więcej. Nie? Może dlatego, że krócej żyją później mężczyźni, trudno powiedzieć, ale no tak jest. To jest sprawdzone. Nie? W wielu księgach chrześcijańskich to się powtarza, no ale nie 200 do 100, tak? No, to jest dowód na to, że gdzieś tutaj tkwi błąd. Jeszcze dodatkowo trzeba dodać, że nie wszyscy chłopcy też byli rejestrowani, co też wcześniej pokazałem. No i znalazłem w internecie 2 artykuły z tego czasu, bo to był 2020 rok, jak tą sprawą się zajmowałem. Profesor Eugene Avrutin napisał, że w prowincji Besarabia, w miastach takich jak Kiszyniów, Orgiejew, Bendery i Ackerman, liczba urodzeń żydowskich chłopców była znacznie wyższa niż żydowskich dziewczynek. Po sprawdzeniu ksiąg metrykalnych w tym regionie, jeden z urzędników skomentował: skoro proporcji nie da się wyjaśnić prawami matematycznymi, oczywiste jest, że Żydzi ukrywają nowonarodzone dziewczynki przed rejestracją. A dla mnie jest oczywiste, że robią to ze względów strategicznych. W swoich raportach policja w Kiszyniowie i inne władze wykazały, że takie przypadki zdarzają się co roku. Policja próbowała wszelkich możliwych środków, aby ukrócić takie wykroczenia. Urzędnicy cesarscy mogli argumentować, że rodzice nie rejestrowali narodzin żydowskich dziewczynek z powodów strategicznych,
ale w rzeczywistości rodziny, które nie rejestrowały narodzin córek, robiły to, ponieważ rabini koronni zazwyczaj nie byli obecni na ceremoniach nadawania imion, a wtedy rejestracja narodzin musiała się odbyć, bo przy chłopcach było obrzezanie 7 dni po urodzeniu, rabin był obecny, dokonywał rejestracji najczęściej, a przy dziewczynkach nie było żadnego ceremoniału takiego uroczystego nadania imienia, więc często rodzina się nie udawała po prostu do rabina, żeby tą dziewczynkę zarejestrować. Znalazłem też drugi artykuł wtedy, Maurice'a Fischberga, który pisał, że jedynym wiarygodnym wyjaśnieniem tej pozornej nadwyżki jest to, że duża liczba urodzeń dziewczynek nie jest zgłaszana władzom przez położne i rabinów, którzy powinni rejestrować każde narodziny. Znajduje to swoje wytłumaczenie w pewnych cechach życia żydowskiego w Europie Wschodniej. Narodziny chłopca w rodzinie żydowskiej wiążą się z ważnymi świętami i ceremoniami. Dla chłopca, który nie został zarejestrowany przy narodzinach, jest to bardzo niebezpieczne w późniejszym życiu. Nie może uzyskać paszportu, gdy chce opuścić rodzinne miasto, nie może udowodnić swojej tożsamości, co zawsze ma kluczowe znaczenie w Rosji. Wszystko to powoduje, że praktycznie wszystkie urodzenia chłopców są rejestrowane, podczas gdy w księgach metrykalnych brakuje dużej liczby urodzeń dziewczynek. Narodziny dziewczynek wśród Żydów w Rosji są łatwo pomijane, ponieważ wśród uboższych warstw społecznych ich pojawienie się nie jest związane z żadnym ceremoniałem. Ojciec jedynie wspominał o tym fakcie podczas wizyty w synagodze w sobotę, a rabin potwierdza imię wybrane dla nowonarodzonej. Ale wczoraj przysiadłem znów, żeby zobaczyć, czy coś nowego się pojawiło w tej sprawie. I w roku 2020 pojawiła się praca, czyli wtedy, w tym samym roku, kiedy ja to znalazłem podczas badań, pojawiła się praca Tomasza Jankowskiego, który zbadał księgi metrykalne z Prus, z Austrii, z zaboru austriackiego, zaboru rosyjskiego. Porównał to również z księgami stanu cywilnego chrześcijańskimi. I zaraz pokażę ciekawy wykres, jaki on stworzył. Ale napisał tak: pełniejsza rejestracja urodzeń chłopców we wszystkich omawianych krajach może mieć kilka przyczyn. Bo odkrył, że to jest sprawa nagminna, poza Prusami. Można powiedzieć, że Prusy to już był inny świat żydowski niż Galicja czy Rosja. Istotną rolę odegrały tu aspekty religijne i znaczenie aktów urodzenia w późniejszych etapach życia dziecka. Akty urodzenia były obowiązkowe przy rekrutacji do wojska, co oczywiście dotyczyło wyłącznie mężczyzn. Dowód miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania lub przynależności do społeczności był niezbędny do przyjęcia do szkół, do których dziewczęta były rzadziej posyłane. Co więcej, w uroczystości nadania imienia dziewczynce, formalnie rejestrowanej w księgach urodzeń w Imperium Rosyjskim i Galicji, nie musiał uczestniczyć żaden przedstawiciel lokalnego KHU. W przypadku dziewcząt nie było również potrzeby liczenia ich dokładnego wieku, ponieważ nie obchodziły one bar micwy. Różnice w karach za uchybienia w rejestracji stanu cywilnego ustanowionej w Imperium Rosyjskim odzwierciedlały mniejsze znaczenie aktów dziewcząt. Zgodnie z instrukcją z 1840 roku kara za błędy w metrykach urodzenia chłopców wynosiła 15 rubli, a za błędy w metrykach urodzenia dziewcząt połowę tej kwoty, bo 7,5 rubla. I teraz ciekawa rzecz, wykres, który znalazł się w pracy pana Jankowskiego. Mamy tak, po lewej stronie mamy tutaj współczynnik maskulinizacji, czyli 100-120 chłopców na 100 dziewczynek, 140. Tu mamy społeczności żydowskie w Galicji, w Imperium Rosyjskim, w Królestwie Kongresowym, a tutaj to samo, tylko dla ludności chrześcijańskiej. Widzimy, że przy ludności żydowskiej w Imperium Rosyjskim ten współczynnik maskulinizacji znacznie przekracza 140 w latach przed 1900 rokiem. Później trochę spada, później ta rejestracja się poprawia, ale nadal nie spada poniżej 120. Dla Królestwa Kongresowego to jest mniej, bo to spada od 120 mniej więcej do 110, ale nigdy nie dochodzi do tej właściwej wartości 107. Natomiast dla społeczności chrześcijańskiej, niezależnie od tego, gdzie byśmy się znaleźli, współczynnik maskulinizacji zawsze jest mniej więcej prawidłowy. Tutaj mamy Czechy i Prusy i widać, że to, co jest prawidłowością dla społeczności chrześcijańskiej, jest też prawidłowością dla społeczności żydowskiej, czyli ta rejestracja w Prusach czy w Czechach była w zasadzie pełna. To obrazuje taką, można powiedzieć, bardzo istotną różnicę pomiędzy społecznością żydowską w tych krajach już bardziej na zachód od Wisły i w krajach zaboru austriackiego i rosyjskiego. Ordnung muss sein. Bo brak rozwodów w chrześcijaństwie wynika jakby z Nowego Testamentu. Nie pamiętam dokładnie w jakiej to księdze, ale bo w Starym Testamencie mąż może oddalić żonę, dając jej list rozwodowy, tak? A ja nie pamiętam dokładnie tego fragmentu, ale Chrystus chyba mówił coś takiego, że to wynika z zatwardziałości waszego serca. I Kościół to traktuje dosłownie, że małżeństwo jest nierozerwalne,
można stwierdzić nieważność małżeństwa, ale nie jest to rozwód w znaczeniu takim, jak to było u Żydów, że u Żydów można było dać list rozwodowy żonie i jest po sprawie. Natomiast w Kościele katolickim trzeba przed sądem, tam biskupim stanąć, udowodnić, że małżeństwo było nieważne. No dzisiaj to się chyba w większości przypadków korzysta z tego, że była niedojrzałość małżonków, tak? Ale tam przyczyny są w prawie kanonicznym stwierdzone. Dlatego ten rozwód w społecznościach żydowskich jest inny, a w społecznościach chrześcijańskich jest inny, bo dopiero prawo cywilne jakby usankcjonowało rozwód, taki prawdziwy rozwód w społecznościach chrześcijańskich. Natomiast tam on wynikał ściśle ze stosowania litery Starego Testamentu. Tu literalnie w świecie żydowskim na bazie Starego Testamentu ten rozwód był traktowany. Natomiast Kościół obwarował nieważność małżeństwa takimi obostrzeniami, że to nie było łatwe do zrobienia. To teraz dygresja. Jeffrey Epstein, pojawił się artykuł, że jego dziadek Juliusz pochodził z Białegostoku. Ja zajrzałem na taki płatny serwis ancestry.com, gdyż większość genealogów i osób interesujących się genealogią zagląda tam. Tam jest bardzo dużo dokumentów amerykańskich w ogóle dostępnych online. Jest drzewo rodziny Epsteinów, gdzie jest ten Juliusz. Oczywiście ktoś wpisał Białystok. Myślę, że ten dziennikarz, który pierwszy pisał ten artykuł o Juliuszu Epsteinie, skontaktował się z jakimś genealogiem, który miał dostęp do Ancestry, ten zajrzał w to drzewo, Białystok, okej, nie? Ale okazuje się, że ta osoba, która to drzewo stworzyła, nie załączyła żadnego dokumentu, które by świadczyło o tym, że Juliusz się urodził w Białymstoku. Mało tego, w jednym ze spisów amerykańskich, który tam był dołączony, chyba z 1910 roku, on nie występował pod imieniem Juliusz, bo Juliusz to też nie jest imię żydowskie, tylko pod imieniem Elias. W Białymstoku nie było w tym czasie, kiedy urodził się Juliusz, czy Elias, żadnej osoby o tym imieniu zarejestrowanej. Oczywiście, mogło być tak, że rodzina nie zarejestrowała. Tego nie wiemy. Ale mogło być też tak, że zupełnie gdzie indziej została zarejestrowana. Z jakiegoś powodu osoba, która to drzewo stworzyła, wpisała Białystok. No dziennikarz jeden napisał artykuł i już każde medium w Polsce to powtórzyło. Także ja wątpię, że Juliusz pochodził z Białegostoku. A to dziadek z